Witam serdecznie. Dzisiaj naszego nowego gościa. Spotykam się ze Sławomirem Lernacińskim i postanowiliśmy poruszyć taki temat, czy istnieje ryzyko stworzenia kościoła ufologicznego. Ja tylko jeszcze zanim dam Ci dojść do słowa, Sławku, powiem taką rzecz, że długo zastanawiałem się, jak Cię po prostu przedstawić. Jako kogo Ciebie przedstawić, prawda? I doszedłem do wniosku, że chyba przedstawię Cię taką definicją, jaką sam siebie określiłeś, czyli po prostu poszukiwacz prawdy, jaka by ona w ogóle nie była. Dokładnie tak. Dokładnie witam Cię tak. serdecznie i witam naszych słuchaczy. Witam Cię serdecznie, Arturze, witam słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Temat jest dosyć ciekawy, bo pytanie jest w ogóle, czy istnieje ryzyko stworzenia kościoła ufologicznego, jakiegoś takiego kościoła uniwersalnego. Jak tobie się wydaje? Z doświadczenia, z perspektywy czasu, z dokumentów, do których ty docierałeś, czy z tematów, którymi się interesowałeś? Arturze, dobrze wiesz i ty zaraz poruszysz ten temat, że już taki kościół jeden istnieje. I ty będziesz rozmawiał na ten temat. Jeśli chodzi o społeczność ufologiczną, bo ja o niej tutaj będę chciał powiedzieć, rzeczywiście istnieje takie ryzyko, od czego ja mówię, ja się odcinam całkowicie, dlatego że ja nie mam zamiaru tworzyć czegoś takiego, ale istnieje takie ryzyko i to jest taka krótka odpowiedź. A później możemy wejść w szczegóły. I tutaj trzeba bardzo uważać na to, o czym się mówi, w jaki sposób prezentuje się pewne fakty, jak się je porusza, dlatego że ja zauważyłem, że co jest bardzo niebezpieczne, że w społecznościach ufologicznych tworzą się takie kółka wzajemnej adoracji trochę. I ja się powołuję na tego pana, tamten pan się powołuje na tamtą panią, ktoś jeszcze na kogoś innego i widzom, słuchaczom wydaje się, że wiele osób ma pewną opinię, ma źródła informacji, które przekazują to samo, a tak naprawdę może to być jedno i to samo źródło informacji, które zostało inaczej zinterpretowane przez poszczególne osoby i te osoby przedstawiają swoją opinię jako po prostu prawdę, jako fakt. A tak nie jest. Bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, gdzie po prostu, no niestety, ale jesteśmy wprowadzani, czyjaś opinia jest przedstawiana nam jako po prostu prawda, jako fakt. No właśnie tutaj jest bardzo taka, bym powiedział, śliska granica, albo cienka linia, bym to powiedział, między tym, co uznane będzie za prawdę, a tym, co przykładowo będzie przedstawiane jako prawdę. Co jest faktycznie prawdą, a co jest przedstawiane jako prawda, no nie? Ja Ci powiem, właśnie zastanawiając się nad kwestiami, załóżmy tych manipulacji, bo ja nie mówię, że wszyscy manipulują, tak, bo to nie o to chodzi, ale zastanawiając się nad tymi kwestiami manipulacji, przypomniał mi się Bareja. Mam nadzieję, że oglądałeś Misia Barei, bo to kultowy film, prawda? Oczywiście, że tak, nieraz. No i tam Bareja pokazał w jednym momencie kapitalnie, na czym polega manipulacja. Przypomnij sobie tą sytuację, jak pisali tą piosenkę Hej, młody junaku, smutek zwalczy strach i tak dalej, prawda? I tam jest ten motyw, gdzie on mówi, ja bym tu dawał od razu od GIS i mówi, a w miejsce słów być może wstawimy z pewnością. Z pewnością, tak. Prawda? I to Bareja pokazał, na czym polegała kwestia w ogóle ogólnie manipulacji w tamtych czasach, no ale no, równie dobrze może być manipulacja, gdzie coś będzie brane jako prawdopodobne, a przedstawiane jako z pewnością, prawda? I jedna osoba tak to będzie odczytywała, druga będzie podobnie odczytywała, a trzecia jeszcze przeinaczy na swoją modłę, inaczej to zrobi. Tutaj zahaczyliśmy na początku o Kościół, o którym mówisz, że ja być może wiem. Prawdopodobnie pijesz do kwestii mormońskich. Tak, ja dokładnie. powiem coś takiego. To jest taki efekt moich prac, załóżmy, jak pisałem, wszystko dotyczące Mormonów i zgaduję, że ten facet na okładce... Faktem jest, że Mormoni opierają się na wielu dziwnych rzeczach, tak? Oni opierają się na kwestiach związanych z a to dziwne złote płyty, a to zamieszkiwanie na obcych planetach, a to dziwne światła się w lesie pojawiają,
i tak dalej. No i szczerze mówiąc, w Stanach Zjednoczonych zaczęto się interesować mormonami pod tym właśnie tak naprawdę kontekstem, czy oni przypadkiem nie mają kontaktów z UFO. Jak ktoś w ogóle jest mormonami zainteresowany, to u mnie na kanale jest cała playlista nazwana Mormoni i tam znajdziecie najwięcej informacji dotyczących mormonów. Będziecie mogli sami prześledzić, sami wyciągać wnioski. Natomiast jeśli ta społeczność ufologiczna, załóżmy, społeczność ufologiczna miała zamiar na przykład stworzyć jakiś kościół, dajmy na to, to ten kościół de facto musiałby posiadać jakąś doktrynę. Przynajmniej tak mi się wydaje, prawda? Tak, ale widzisz, czekaj, wróćmy tutaj do Mormonów, bo o ile religia Mormonów istnieje i została ona oparta o te zjawiska, tak jak mówisz, o tyle ja bym nie wykluczał, że te zjawiska nie są prawdziwe. One mogły być prawdziwe, ale to nie oznacza, że należy tworzyć z tego religię. Także wiesz, wiele osób, które teraz jest zwolennikami na przykład teorii tych zjawisk NOL, niezidentyfikowanych obiektów latających, wiele z nich nie ma na to potwierdzenia, a jeżeli ma, to są to tylko zeznania. I z tego też powodu, czy to jest doktryna, no w jakimś sensie będzie to doktryną, dlatego że coś takiego istnieje, ok? I coś takiego istnieje i to należy badać. Ja tutaj musiałbym przytoczyć wypowiedź tych dwóch facetów z projektu Blue Book, to był Hynek i ten drugi, zapomniałem jak on się nazywa, i Sagan, Carl Sagan i Hynek, nie? I oni powiedzieli, że nie można wykluczyć tego zjawiska i to zjawisko zdecydowanie należy badać od strony naukowej. I tylko tyle. To było jeszcze w latach 60. Końcem lat 60. zamknięto projekt Blue Book. Albo inaczej, oni go teoretycznie zamknęli, ale tak naprawdę oni go nie zamknęli, tylko on po prostu przeszedł w ręce prywatne. I w tym momencie jest zamiecione pod dywan, rząd nie ma żadnej pieczy nad tym, po prostu nie ma dostępu do żadnego dorobku naukowego, który się z tym wiąże i to jest też niebezpieczne. I teraz tak, bo ja nie chcę odbiegać tutaj od tematu i teraz to, o czym mówisz, o tej doktrynie, załóżmy, że tak, że to będzie doktryna, że tego typu zjawiska istnieją. Nie ma na to ostatecznych dowodów, ale są zeznania świadków. I teraz, co jest niebezpieczne tutaj? Ty zaraz będziesz mógł się wypowiedzieć, kiedy tworzymy religię. Okay? Na czym polega religia i w jaki sposób ona w ogóle ma możliwość, żeby zaistnieć. I tutaj należałoby, i ja tutaj apeluję do wszystkich ludzi, którzy zajmują się tym tematem, żeby naprawdę koncentrować się, nawet jeżeli są to tylko zeznania świadków, na świadkach tych, którzy w jakiś sposób są zweryfikowani. I to uważam, że to będzie najlepsze. W każdym razie, wiesz co, ja tutaj, żeby nie rozwodzić się, bo ja jak się rozgadam, to będę gadał to za długo, także żeby nie rozwodzić się na ten temat, ja bym tutaj może poprosił Ciebie, żebyś Ty powiedział nam, jesteś teologiem, powiedz nam, kiedy religia staje się religią i kiedy na przykład cokolwiek może stać się religią, dlatego że to nawet, wiesz, suplementy mogą stać się religią, dlatego że ktoś ślepo wierzy, że one działają, ale tak naprawdę nie działają, no wiesz, nie? I polityka może stać się religią, no praktycznie wszystko może stać się religią. To może zacznijmy od tego, wiesz, kiedy mamy do czynienia... To znaczy, ja Ci powiem taką podstawową rzecz. Jeżeli w społeczeństwie, w mojej ocenie, istnieje bardzo duża niewiedza między takimi trzema słowami. Na przykład, pierwsze słowo to jest religia, drugie to jest wyznanie, a trzecie to jest ryt. Najczęściej religią nazywa się wszystko, co w ogóle jest związane z Bogiem. I ktoś powie, jakiej jesteś religii, przykładowo. A ten odpowie, Świadkowie Jehowy na przykład. Ale przecież Świadkowie Jehowy absolutnie nie są żadną religią. To jest odłam pewien, tak? Ogólnie istnieją... No dobrze, a wiesz co, ja też myślałem, że oni są religią. To czym są na przykład Świadkowie Jehowy? No już będę precyzował, kim ja jestem i na podstawie tego, kim ja jestem, będziemy mogli sprecyzować inne odłamy, jakie są.
Okay. Ogólnie przyjmuje się, że jest 5 wielkich religii świata, czyli po prostu chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm, judaizm, islam. Ja osobiście, uczciwie ci powiem, głęboko wierzę w to, że z biegiem czasu nastąpi 6. religia świata. Tą 6. religią świata będzie mormonizm. Dlatego, że mormonizm nijak, naprawdę, uwierz mi, nijak nie mieści się w struktury chrześcijaństwa. O tym można by godzinami mówić, ale jak zajrzymy sobie na Wikipedię, ktoś poda, że Mormoni są chrześcijanami. Dlaczego? No bo też coś tam mówią o Biblii. No. I o Jezusie, tak? No wiesz, w Biblii jest jasne słowo. No nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, może być moim uczniem. Okay. No i teraz sprecyzujmy, kim ja jestem. Na przykład, jeżeli ktoś by mnie zapytał, kim ja jestem, na przykład religia katolicka. Nie ma takiego czegoś jak religia katolicka. Czyli religia moja to jest chrześcijaństwo. Wyznanie moje to jest katolicyzm, bo równie dobrze mógłby być protestantyzm albo prawosławie, prawda? Prawosławie też jest chrześcijaństwem i protestantyzm też jest chrześcijaństwem. W związku z tym religia chrześcijaństwo, wyznanie katolicyzm, natomiast ryt rzymskokatolicki, bo równie dobrze mógłby to być ormiańsko-katolicki, grekokatolicki i jakieś tam inne odłamy katolicyzmu, prawda? I teraz jeżeli będziemy patrzyli na przykład na Świadków Jehowy, czy na Mormonów, ponieważ pochodzenie jest bardzo, bardzo podobne, dlatego że Mormoni powstali w drugim Great Awakening, czyli Wielkim Przebudzeniu, natomiast Świadkowie Jehowy powstali w trzecim ogólnie. Schematy były takie same. Że teraz właśnie co zrobić, żeby była religia? Ja ci powiem na bazie Mormonów, jak to wynikało. W XIX wieku musisz sobie wyobrazić, że całe Stany Zjednoczone to był jeden wielki kisiel. Tam były wszystkie religie, wszystkie wyznania, tam był młot, po prostu barn, jak to się ładnie nazywało, że to był wypalony teren po prostu. Tam było tyle misjonarzy z różnych rozmaitych tych i tak dalej. Amerykanie mieli wszystko. Mieli kompletnie wszystko. Natomiast nie mieli dwóch rzeczy, które mógł im zaoferować Joseph Smith. Nie mieli wspólnej historii, bo pierwsza lepsza chałupa u mnie w Płocku jest starsza niż całe Stany Zjednoczone. I po drugie, nie mieli również religii wspólnej, ponieważ tam był kisiel wszystkich religii. I nagle stanął Joseph Smith i Joseph Smith powiedział bardzo prosto: słuchajcie, ja wam te dwie rzeczy dam. Ja dam wam historię, czyli poczucie, prawda? I dam wam wspólną religię dla całego narodu amerykańskiego. Czyli należało przede wszystkim stworzyć doktrynę, tak? Religia musiała mieć doktrynę, ona musiała mieć pewne prawdy wiary. W przypadku Kościoła katolickiego będą to dogmaty, w przypadku innych kościołów mogą być też jakieś prawdy wiary, u Mormonów są to prawdy wiary, prawda? W związku z powyższym, jeśli byśmy na przykład powiedzieli, że pewna grupa, dajmy na to, ufologów, wpadnie na pomysł, że oni stworzą jakąś wspólną religię, tak? No to ta religia musiałaby posiadać doktrynę. Na przykład, dajmy na to, w ogóle ciesząca się takim autorytetem i państwowym, i funduszami na badania NASA. NASA w ogóle uruchomiło swego czasu taki program, on się nazywał Astrobiology. To był taki program przeznaczony do studiowania pochodzenia, rozwoju, badania życia, gdziekolwiek by to życie w ogóle nie było. I ten projekt dawał też pewien impuls. Ale teraz przejdźmy bardzo prosto, jakby musiała ta doktryna wyglądać. No po pierwsze, UFO jako stwórca. Skąd my pochodzimy? I zaczynamy mówić całą doktrynę, tak? Na temat, być może tak jak dajmy na to Mormoni, że żyliśmy na innych planetach i wcielamy się w postacie tutaj, bo Mormoni taką teorię mają. Musiałaby być kwestia związana UFO przykładowo jako zbawca, ponieważ trzeba by odpowiedzieć na pytanie, po co żyjemy, dlaczego żyjemy. Czyli to UFO byłoby tym dobroczyńcą, powiedzmy sobie, które zna ludzkie myśli, ludzkie pragnienia. Można by powiedzieć, że UFO to są starsi bracia nasi, czyli UFO jako mędrzec. Przodkowie nasi, tak?
UFO jako mędrzec, czyli oni są gdzieś tam, na przykład Plejadanie, są naszymi starszymi braćmi albo coś, przykładowo. Czy UFO jako sędzia, prawda? Ponieważ trzeba by zrobić co wolno, a co nie wolno, czyli trzeba by zrobić całą teologię moralną, tak? Całą moralność. I wtedy, mając te struktury dogmatyczne odnośnie wiary, odnośnie moralności, prawda? Można by tworzyć coś jako religię. No ale mówię, ogólnie jest uznanych na świecie 5 wielkich religii. To są te chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm i hinduizm. Wszystkie inne, które gdzieś tam na świecie są, one w jakimś tam stopniu albo pochodzą od którejś z nich, albo w ogóle wyrosły z niczego. Jak Mormoni przykładowo, nie? Okej, wiesz co? Pozwolisz, że ci przerwę tutaj, bo teraz tak, jest też inna możliwość stworzenia religii i to opartej o UFO. I tutaj to jest kontrowersyjny temat, bo w tej książce, którą ja ci pokazałem, wiesz, tą Exo Vaticana, nie? Tam Watykan sugeruje, i to tak jak mówiłem, to jest ten Monsignor Balducci, on sugeruje coś takiego, że i to mówię, to nie jest moja wypowiedź, to jest wypowiedź jego. Od lat 70. poprzez 90. on sugerował coś takiego, że życie pozaziemskie jest nie tylko możliwe, ale Ziemianie wchodzą w interakcję z tymi cywilizacjami. Widzisz, on używa ET, czyli extraterrestrials, czyli z angielskiego to oznacza istoty pozaziemskie. Na przykład David Grush ostatnio mówił bardzo asekuracyjnie o tym, że on ma doniesienia o tym, że istnieje życie, biologia pozaziemska, co nie oznacza, że to jest inteligencja. Okay? I teraz tak natomiast Balducci mówił wręcz, że to jest inteligencja i dochodzi do interakcji i powiedział, że Watykan tak naprawdę obserwuje to bacznie i zbiera informacje i nie wyklucza czegoś takiego, że w oparciu o te informacje zbliży się do Boga poprzez badanie kosmosu na tyle, że będzie musiał zrewidować całą swoją religię po to, żeby stworzyć nową. Także wiesz, być może nawet chrześcijanie... To znaczy, powiem ci tak uczciwie, powiem ci Sławku tak uczciwie, tam katolicyzm to katolicyzm, oczywiście na pewno by pewna kwestia gruchnęła, tak to nazwijmy, natomiast gdyby nastąpiło jakiekolwiek objawienie, tak to nazwijmy, to wówczas musiałyby się do tego ustosunkować również inne religie, nie tylko Watykan. Również musiałby się do tego islam ustosunkować, musiałby się ustosunkować kompletnie na przykład, nie wiem, judaizm, dajmy na to. Dobra, to jest ta część, której ja nie rozumiem. Powiedz mi, dlaczego islam musiałby się ustosunkować do religii chrześcijańskiej, jeżeli tak chciałaby się przeobrazić w coś innego? Nie do religii chrześcijańskiej. Nie do religii chrześcijańskiej. Teraz jest jedno pytanie podstawowe. Czy mówimy, że religia chrześcijańska by się przeistoczyła w coś innego? Nie wiem. Czy mówimy troszeczkę inaczej, że nagle wszystkie religie miałyby zniknąć, a powstanie jedna ogólnoświatowa? Oba te warianty są możliwe. Zgadzam się. Tak. W przypadku, odpowiadając na twoje pytanie, w przypadku pierwszego, przykładowo, czyli islam ustosunkować miałby się do chrześcijaństwa? Absolutnie nie, bo islam ma w nosie chrześcijaństwo. W tym przypadku nie. Ale jeżeli byśmy przyjęli opcję drugą, polegającą na tym, że wszystkie religie miałyby, tak to nazwijmy teoretycznie, zniknąć z przestrzeni, a pojawić się miałaby jedna wspólna religia, to tak, to już islam musiałby się wziąć, odezwać, bo zostałyby naruszone jego fundamenty. Jego fundamentem jest Koran. No tak, dobra, to jest zrozumiałe. Ja miałem tutaj na myśli, że gdyby chrześcijaństwo chciało się przeistoczyć w coś innego, ale dobra, okej. A nie, jeżeli chrześcijaństwo, to islam to nie interesuje. Nie, dobra, okej, to jest jasne. To teraz powróćmy do tego, czy istnieje ryzyko stworzenia kościoła UFO, okej? No tak jak powiedzieliśmy, jest takie ryzyko ze względu na to, tylko ja tak jak mówię, nie wiem jak daleko miałoby to zajść z tymi doktrynami. Ja nie sądzę, bo żeby żeby kościół jakiś zaistniał, to musiałby zostać wpisany tam do rejestrów, chyba w danym państwie, czy nie pamiętam jak te rejestry się...
Tak, nazywają. Ja pamiętam, że i był taki żart, że ktoś tam chyba w latach jakieś ponad chyba 10-15 lat temu stworzył kościół jakiegoś tam potwora spaghetti czy coś takiego. Tak. No dokładnie, to tam musisz mieć chyba 400 wyznawców, którzy się deklarują, Zgodnie, że... powiem Ci dowcipnie, zgodnie z prawem polskim wystarczy 5 osób, żebyś stworzył nowy kościół. O, proszę bardzo, no to w takim razie jest coś takiego możliwe, nie? To daje Ci na pewno jakieś tam, wiesz, zalety w postaci takiej, że Ty nie musisz nic udowadniać, bo Ty po prostu masz kościół swój i masz pewne doktryny, masz dogmaty i tyle. I wszycho, i jesteś czysty, nie? Wiesz, to ma sens, żeby stworzyć coś takiego, ale czy do czegoś takiego dojdzie? Wiesz co, nie wiem, ja mam nadzieję, że nie, ale rzeczywiście takie ryzyko istnieje. I tak jak mówię, to kółko wzajemnej adoracji, które jest i te opinie, które są przedstawiane jako fakty, jest to bardzo duże niebezpieczeństwo właśnie dla ufologii. Ja ci powiem jeszcze jedną rzecz. Nawet jak ty mówisz o kółku wzajemnej adoracji, czy tak to nazywasz, no istnieje wiele osób, które bardzo chętnie by włączyły misję Demarque do kanonu, prawda? Natomiast z punktu przykładowo Mormonów, dla Mormonów to nie jest to problemem, dlatego że oni mają ciągle otwarty kanon, coś się pojawi, nie ma sprawy, nie? Włączymy jeszcze, nie? Świadkowie Jehowy tak samo. Natomiast w przypadku Biblii katolickiej, dajmy na to, temat jest kompletnie zamknięty, tak? Temat jest zamknięty poprzez list do Galatów. Ja tutaj też nie dyskutuję na ten temat. Wiesz, czy ktoś to zrobił specjalnie, tak przetłumaczył, czy może coś wykreślił, żeby się zabezpieczyć? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie, nie wiem. Natomiast faktem jest to, że w liście do Galatów, 1 rozdział 6 do 9 wersetu, tam jest właśnie napisane, że choćby nawet anioł z nieba głosił wam inną prawdę niż ta, która jest zawarta, niech będzie przeklęty, prawda? I ten cytat wyklucza możliwość po prostu w teologii, w doktrynie katolickiej, żeby, czy w doktrynie, nawet nie tyle w doktrynie, no w doktrynie katolickiej głównie, bo nie dla wszystkich chrześcijan jest taka sama Biblia. Protestanci mają trochę mniej, z kolei przykładowo prawosławni mają trochę więcej. No ale akurat w przypadku Kościoła katolickiego, żeby cokolwiek do Biblii dołączyć, to jest to automatycznie wykluczone, nie? Mniejszym problemem, nazwijmy to, byłoby, że, nie wiem, ktoś by się objawił i przyszedł, dajmy na to, i żeby z nim rozmawiać, to byłoby mniejszym problemem niż kwestie dołączania przykładowo, chociaż przez niektórych moim zdaniem to misja Demarque to w ogóle pretendowałaby do tego, żeby nazwać ją Księgą Objawioną, prawda? Czekaj chwileczkę, bo teraz jest jeszcze jedna rzecz, która mi się w głowie troszeczkę nie układa, to znaczy trochę mi się układa, ale na przykład ta Księga Henocha, nie? Dobrze, że wiesz, ona została tam znaleziona na zachodnim brzegu Jordanu. Ona jest w kanonie prawosławnym. Tak, w kanonie prawosławnym ona została tam chyba uznana przez ten kościół etiopski, ale to tylko tam dlatego, że z jakichś powodów oni to uznali, a tylko oni. I w każdym razie tam masz bardzo, bardzo dużo odniesień właśnie do pozaziemskiego życia, nie? Tak. No i teraz tak, ja tak jak mówię, wiesz co, ja Ci podam później oczywiście, ja dorobię też slajdy i będziemy widzieli tutaj na ekranie, wiesz, tą książkę Egzowatykana, nie? Tam też jest napisane właśnie, że nawet w Biblii też są co najmniej 2 odniesienia właśnie do życia pozaziemskiego, które stworzył Bóg, nie? Znaczy, dla naszych słuchaczy to podpowiem jako przykład. Najczęściej w tych tematach to się powołują na księgę Ezechiela, gdzie to Ezechiel właśnie pokazuje ten boski rydwan, że on został porwany i tak dalej, ale przykładowo... Czy inna nazwa to jest Gilgamesz? Nie, Gilgamesz to jest Gilgamesz to są tak jakby opowieści Gilgamesza, prawda? Aha, rozumiem, bo ja pamiętam, że kwestia księgi Ezechiela. Głównie się opierają niektóre osoby, które zajmują się tematyką UFO na księdze Ezechiela, że niby w ogóle Ezechiel rzekomo miał widzieć UFO. Co więcej, na przykład w niektórych prawosławnych kościołach jest też 3. księga Ezechiela i 2. księga Ezechiela i tam to już jest w tej 3. księdze Ezechiela konkretnie napisane. Niektórzy dowodzą, że właśnie tu Ezechiel pokazuje, tak jakby on został porwany przez UFO i te jego odczucia, gdzie on tam pokazywał, że duży błysk, duży grom, jego prawie z butów wyrwało, on tam gdzieś
poleciał i tak dalej, prawda? Okay. Ale to jest akurat w apokrywach między innymi taka tematyka poruszona z tą księgą Ezechiela kolejną. Ale oczywiście są pewne elementy w Księdze Rodzaju na przykład, które tak pokazują, albo suponują, prawda? Tak, dokładnie. Księga Rodzaju to miało być, ale to wiesz co, to nie o to chodzi tutaj, dlatego że wiesz o co mi chodzi. Ja zmierzam do tego, że jeśli chodzi o to ryzyko, bo o tym tutaj rozmawiamy, nie? Ja zastanawiam się, co musiałoby się stać, żeby z ufologii powstał Kościół. I ja ci powiem, czy to jest ryzyko. Dla niektórych będzie to ryzyko, dla niektórych może to być ratunek, ze względu na to, że załóżmy czysto hipotetycznie. Są osoby, które wiedzą, że coś jest grubo nie tak, jeśli chodzi o te zjawiska ufologiczne i wiedzą, że my jesteśmy oszukiwani, wiedzą, że rządy i inne organizacje po prostu tuszują to. Okay? I teraz tak dobrze wiesz, co miało miejsce 3 lata temu i dobrze wiesz, w jakim kierunku to zmierzało. I dobrze wiemy, również my wszyscy, którzy oglądamy to, że doszło do bardzo dużego naruszenia wolności mowy. Wiele kanałów zostało usuniętych, wiele zostało zbanowanych, wiele zostało po prostu wręcz podanych do sądu za poświadczenie nieprawdy, jakiejkolwiek tam ona miałaby być. I teraz, jeżeli na przykład społeczność ufologiczna stanie w obliczu czegoś takiego, że my zakazujemy wam rozmawiać na ten temat z jakichkolwiek powodów i my nie podajemy wam tych powodów. Każde wasze pytanie będzie traktowane jako naruszenie na przykład tego prawa, które my już ustaliliśmy, tak? No to wtedy ta społeczność ufologiczna staje w obliczu, albo my deklarujemy, że staje się to kościołem i wtedy my mamy swoje dogmaty, my mamy swoją doktrynę i możemy stworzyć ten kościół, albo po prostu cały ruch ufologiczny po prostu idzie do lamusa, nie? I jest po prostu zamknięty, nie? I ja widzę takie ryzyko, to znaczy o tym ryzyku, o którym mówiłem początkowo, to mi chodzi o przekazywanie nieprawdziwych faktów, jeśli chodzi o ufologię, a jeśli chodzi o stworzenie kościoła, to ja widzę takie ryzyko lub taką szansę w zależności od tego, kto jak na to będzie po prostu patrzył, nie? Także wiesz, no nie wiem, czy dojdzie do takiej sytuacji, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, ale ja powiem ci, przemknęło mi przez myśl i to właśnie w czasie pandemii, kiedy oni zaczęli wycinać te wszystkie kanały, kiedy zaczęli ograniczać możliwości rozmawiania na pewne tematy, szczególnie zadawania pytań, nie? No właśnie najciekawszą rzeczą było to, że wiele osób automatycznie stygmatyzowano, nie dlatego, że one mówiły źle, tylko dlatego, że one w ogóle zadawały pytanie jakiekolwiek. Niewygodne pytania. Niewygodne pytanie. Tak. I tutaj była ta sama sytuacja. I obecnie w przypadku tej, dajmy na to, nazwijmy to wojny, bardzo dziwnej skądinąd wojny, ten schemat również zaczął się powielać. Bo również nie można było zadawać pytań i również nie można było czegokolwiek powiedzieć, choćby było prawdziwe, na temat Ukrainy. Bo jeżeli cokolwiek powiedziałeś, automatycznie jesteś prorosyjski. Rozumiem. Ale to najbardziej widoczne było w Polsce, bo tutaj w Anglii, to powiem ci szczerze, ja aż tak z tym się nie spotkałem, wiesz, ale to miało miejsce w Polsce. Oczywiście. Ale, tak, ja wiem. Anglia akurat, widzisz, Anglia nie ma jakiejś styczności z Ukrainą, a Anglia ogólnie, dajmy na to, patrzy przez pryzmat, nie wiem, pracowników, zresztą tam jest dużo różnych nacji, więc tu nie ma problemu. Natomiast Polska ma pewne powiązania. No. Oni patrzą przez pryzmat własnego interesu, bo Anglicy tacy są i dla nich się tylko ich własny interes liczy i to nieważne, z kim oni ubijają ten interes, ważne, żeby oni na tym dobrze wyszli, nie? No wiadomo, że oni mają tam morale i etykę, no ale dobra, rozumiem, ja wiem, bo o tym też wiele osób donosiło mi od samego początku, jak ta wojna, po prostu jak ta agresja miała miejsce, ta rosyjska, no rzeczywiście, no pewne rzeczy... Bardzo dziwne, wiesz, była to i jest bardzo dziwna, ja tam nie będę tego komentował, każdy sobie wyciąga własne wnioski, natomiast mówię, mechanizm, mi chodzi tylko o pewien mechanizm, który powtarzał się w przypadku jednym, jak i w przypadku drugim i za chwileczkę powtórzy się na jesieni w trzecim przypadku, bo kiedy zaczyna kwestia
tej wojny przycichać, ściszy się czy coś takiego, prawda? To w tym przypadku zaczyna się mówić o następnej, załóżmy, chorobie, legionelli, czy jak tam ona się tam nazywa, i tak dalej, prawda? W związku z powyższym te mechanizmy, to wszystko się dzieje za szybko, w mojej ocenie. Nie ma przejścia między jednym a między drugim. Wiesz co, ale jest powód, moim zdaniem, i to jest moja opinia, tu mówię, będę spekulował, to jest moja opinia, dlaczego tak się dzieje, ze względu na to, że przygotowujemy się do jakiegoś wydarzenia. Ja tutaj musiałbym się odnieść, znowu to ma związek z tym, o czym rozmawiamy, czy istnieje ryzyko stworzenia kościoła ufologicznego. Werner von Braun jeszcze w 70 latach, tam chyba 3. czy 4, nie pamiętam w którym roku on umarł, niemalże na łożu śmierci albo kilka miesięcy przed swoją śmiercią, on powiedział Karlowi Rossiniemu o tym, że pamiętaj, będą te rogue nations, czyli te awanturnicze państwa, będzie zimna wojna, która wtedy była w toku, będą różne epidemie, a ostatnie uderzenie w ludzkość przyjdzie z kosmosu i będzie to fałszywa flaga też, nie? I z tego też powodu powiem Ci, Arturze, że ta ufologia jest tak bardzo napompowana teraz i jest tak bardzo powszechna ze względu na to, że ludzie wolą dmuchać na zimne, szczególnie po tym, co miało miejsce zaczęło się w 2020 roku. Widzieliśmy, kiedyś to było nie do pomyślenia, tak jak sam powiedziałeś w naszej prywatnej rozmowie, nie do pomyślenia było. Jeżeli ty byś komuś powiedział, że zamkną cię w domu i nie pozwolą ci wyjść, to ktoś by cię wyśmiał. A niestety, ale tak się stało. Tak jak powiedziałeś, wiele biznesów upadło z tego powodu. Nie? Też prawda jest taka, że mistrzami... Tylko dokończę. I jeśli chodzi o tą ufologię, ludzie spodziewają się, że to tąpnięcie też może przyjść i dlatego starają się obserwować wiele wątków i wręcz są przewrażliwieni na to. Ja też zaliczam się do tej kategorii. Wolę obserwować wiele wątków, dlatego że nie wiem, skąd to przyjdzie, ale wiem, że coś nadchodzi. To nie jest paranoja. To są po prostu... To jest przezorność. Przezorność, czy to są proroctwa, czy to jest wiesz, coś innego. W moim wydaniu to jest coś, po prostu wolę być przygotowany na to, nie? Dobrze, proszę bardzo. No powiem Ci też, wiesz, bo nadmieniłeś tutaj o tej fałszywej fladze, prawda? No też jakoś tak to jest, że w historii mistrzami w wywieszaniu tej fałszywej flagi to byli Amerykanie, szczerze mówiąc. Najczęściej w historii. To był stały ich schemat, prawda? No i to też jest bardzo takie w jakimś stopniu, wydaje mi się, bardzo ciekawe. To znaczy, jeszcze tylko dodam taką rzecz odnośnie, tak jak mówiłem o tych kwestiach dogmatycznych Kościoła, co musiałoby być, albo co, no również musiałoby być coś takiego jak sakramentologia, prawda? Bo musiałaby być. Czy jest to konieczne właśnie? Jeżeli jakieś rytuały musiałyby być. Aha, okej. Bo rytuały masz w każdej religii. Na przykład czy rytuały pogrzebowe, czy rytuały ślubu, czy rytuały tam komunii, czy czegoś, jedności i tak dalej, prawda? No różne, prawda? To można by powiedzieć, że tacy Space Brothers, no nie, czyli tacy, nazwijmy to bracia z przestrzeni, jacyś, musieliby w pewnym stopniu to przekazać. Oczywiście na przykład takie tematy jak miejsca świętej pielgrzymki UFO, no to jasne, istnieje jakieś Roswell, prawda, gdzie... Wiesz co, Roswell to oni wierzą, ale tam nie ma takich pielgrzymek, rzeczywiście... Nie powiedziałbym, że to jest miejsce pielgrzymek, ale są pewne, tak jak ty mówisz, dogmaty, które już teraz stały się dogmatami. Ja mogę poruszyć ten temat. Na przykład George Van Tassel, on jest wymieniany jako człowiek, który miał kontakt na pustyni i wiele osób wierzy, że on miał ten kontakt. Teraz tak, George Hunt Williamson był świadkiem tego kontaktu, a znowu teraz, i ja rozmawiałem z Paulą Harris, ona napisała taką książkę Trinity, nie? I to było też o wypadku w Arizonie i to było tuż chyba 2 tygodnie przed pierwszą próbą bomby atomowej, która została przeprowadzana właśnie na tamtym terenie w USA i to było 2 tygodnie przed próbą, to był jakiś chyba lipiec 1945 roku i ten autor mówi w tej książce, to on mówi, nie Paola, mówi coś takiego. Ja rozmawiałem z Huntem Williamsonem i zapytałem go,
czy on był świadkiem tych kontaktów, które miał na pustyni George Van Tassel. I on powiedział, że nie. A trzeba pamiętać, że George Hunt Williamson złożył zeznanie pod przysięgą, nie? W sądzie. Także wiesz, tutaj należy też uważać, bo widzisz, po latach pewnych wychodzą pewne rzeczy, które no, okazują się nie do końca prawdą, nie? Wracając w każdym razie, wiesz, do tych pielgrzymek, mi tylko chodzi o to, że swego czasu te Boulder, Colorado w USA było miejscem takich schadzek tych osób, które po prostu wierzyły w to, nie? Czy teraz coś takiego jest? Nie sądzę, przynajmniej ja nie jestem świadom, żeby byli ludzie, którzy by po prostu w jednym miejscu się zbierali i tam czy modlili się, czy wiesz co, dr Greer tak naprawdę wykazuje troszeczkę takie żeby w tym kierunku iść. No dokładnie i dlatego no, mi coś w nim nie gra, ale powiem Ci, że zrobił super robotę, ale później to troszeczkę w innym kierunku. Dobra, nieważne. Na ten temat też będziemy mówić. No teraz bo już te przesłuchiwania pod przysięgą na przykład, to znaczy widzisz, ja przez bodajże 9 lat pracowałem w prokuraturze, także akurat na mnie nie robi wrażenia, że ktoś składał coś pod przysięgą, bo ja nie takie rzeczy widziałem, które były pod przysięgą robione. Także nie ten. Natomiast ciekawi mnie bardziej, bo chyba teraz, nie wiem, za tydzień czy za 2 tygodnie będzie kolejne przesłuchanie, tylko ono ma dotyczyć kwestii związanych z Meksykiem bodajże, prawda? Tak. Pytanie po prostu, czy tam padnie coś nowego, coś, co gdzieś musimy tam będzie, czekać. Czy dalej będzie matnia, prawda? Wiesz co, musimy czekać. Ja powiem tak, że jeżeli są to świeże wydarzenia, to jest mało prawdopodobne, żeby ktoś coś opublikował, dlatego że musimy pamiętać, że cały czas obowiązuje klauzula o nieujawnianiu. W naszej prywatnej rozmowie ja wspomniałem Ci, że dr Sala wspominał o tym, że w 2024 roku w USA ma wejść pewna ustawa, która będzie stanowiła o tym, że ten okres tej klauzuli o nieujawnianiu ma się zmniejszyć chyba z 40 czy 50 lat do 25. Czyli wtedy będziemy mogli zobaczyć, co miało miejsce pod koniec lat 90. Okay? Natomiast wszystko, co miało miejsce później, ktoś mógł donieść nam, tak jak na przykład siły lotnicze Meksyku czy USA donosiły nam o tym, że w 2013-2014 miały miejsca jakieś gonitwy za tymi niezidentyfikowanymi obiektami latającymi i po prostu one nie przyniosły żadnego skutku, ale informacje na ten temat mało prawdopodobne, żeby zostały opublikowane w sposób oficjalny. I teraz jeżeli ktoś, chyba że zostanie zmienione prawo w USA, bo coś takiego też jest możliwe, dlatego że no, z tego, co niektórzy ludzie donoszą, jak na przykład Corey Goody mówi, że David Grusz tak naprawdę ujawnił się nie po to, żeby nam przekazać coś nowego, tylko po to, żeby utorować drogę do zmiany prawa. Przepraszam, troszkę się wystraszyłem, bo piorun tak dość blisko strzelił. Naprawdę, to jest niezwykłe. W Anglii tutaj jest bardzo niezwykłe, wiesz, burza. No ja Ci powiem, a propos pioruna, tak jako przerywnik, kiedyś, jak szedłem na studia, przed pierwszym rokiem studiów poszedłem w Tatry i żeśmy wchodzili na Kościelca. Kościelec jest praktycznie taką gołą skałą nieporośniętą. To jest po prostu skała. Okay. Skała. I tam wchodził chłopak z dziewczyną. On miał bardzo fajne adidasy. I piorun walnął w tego Kościelca i zostały tylko adidasy. Bo gdybym tego nie widział, to bym po prostu nie uwierzył. Po prostu tak jak buty były, buty się przykleiły do tej skały, wyobraź sobie, dookoła się zjarał. Tak? Okay. Gościu odpadł, podeszwy zostały przyklejone, nie? Do skały, natomiast gość był koloru żółtego. Autentycznie przeżył był koloru czy nie? Tak, ta jego dziewczyna była, znaczy czy przeżył, czy nie przeżył, nie wiem, była taka sytuacja, ta jego dziewczyna była jakąś tam pielęgniarką czy kimś i robiła mu ten masaż serca i tak dalej. Potem jak myśmy szli, to go ściągali po prostu helikopterem stamtąd, z tego Kościelca, nie? Ale chodzi mi o to, że no, pierwszy raz widziałem takie różne dziwne zjawiska, tak samo jechałem kiedyś do szkoły, jechał jakiś chłopak, który tam ścigał się polonezem i walnął w drzewo. I wyobraź sobie, jak walnął tym polonezem w drzewo, tak ten samochód na 2 części równo przez środek się rozpadł.
Okej, rozumiem. No dobra, ale wiesz co, wróćmy teraz do tego, o czym rozmawialiśmy. I teraz tak, to o czym rozmawiałem, czy to zostanie opublikowane, musimy poczekać i zobaczymy, bo jeżeli zmieniono prawo, no to są duże szanse, że tak. Ale jeżeli nie zmieniono tego prawa, to my będziemy czekali i czekali. To ostatni artykuł na kosmicznym ujawnieniu, ja też opisuję właśnie, że co musiałoby się stać, żeby doszło właśnie do ujawnienia, bo tutaj należy rozgraniczyć dwie jeszcze rzeczy. Wiem, że odbiegam troszeczkę od tego tematu, czy istnieje ryzyko stworzenia kościoła, ale żeby doszło do ujawnienia, do pełnego ujawnienia szczególnie, musi nastąpić szereg pewnych rzeczy. Wprowadzenie prawa, ochrona świadków, ochrona tych insiderów, naukowców, którzy brali udział w tych wszystkich badaniach, czy nawet osób z administracji rządowej, które miały miejsce, które miały dostęp do namacalnych dowodów i które mogą poświadczyć coś takiego. I po prostu to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to wiadomo, jeżeli okazałoby się, że życie pozaziemskie istnieje, po pierwsze struktury społeczne, religia, mass media, wojsko, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni, jaką technologią oni dysponują. To jest szereg tych rzeczy, które są dość problematyczne, o czym Richard Dolan mówi, nie? I dlatego ja nie spodziewałbym się, że nastąpi to szybko ze względu na to, że to przysporzy nam więcej problemów niż korzyści. To zaspokoi moją ciekawość i ciekawość wielu milionów, ale miliardy ludzi, szczególnie ci, którzy są głęboko wierzący i są zakotwiczeni w jakiejś religii, no to wywróci ich świat do góry nogami. Nie? I z tego też powodu ja spodziewałbym się, i to jest, no to nie jest to, do czego my dążymy, ale spodziewałbym się, że to będzie następowało stopniowo, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy moim zdaniem takie tąpnięcie i takie ujawnienie tych takich bardzo, bardzo wrażliwych informacji na temat UFO jest mało prawdopodobne jeszcze. To będzie narastało, bo tak jak powiedziałem, w społeczności ufologicznej my przygotowujemy się na to, że kolejne uderzenie po pandemii ma przyjść właśnie z kosmosu i to ma być ponoć fałszywa flaga. Nie wiadomo, czy to będzie fałszywy asteroida, nie wiadomo, czy to będą holograficznie stworzeni kosmici lub cywilizacja pozaziemska, która będzie wyglądała tak jak my i będzie się nam jawiła jako po prostu jakaś dobrotliwa, przyjazna cywilizacja, która chce nam pomóc, a tak naprawdę może stać za tym jakaś tam organizacja, czy jakieś rządy, czy jakaś grupa ludzi, która będzie chciała w jakiś sposób kontrolować bardziej naszą populację. Nie wiem, czy coś takiego będzie, ale nie wiem, w jaki sposób to się odbędzie, ale jest duże ryzyko, że coś takiego po prostu nastąpi. Nie? I dlatego wiesz, wiele osób na przykład zawsze stara się zarzucać Kościołowi katolickiemu coś takiego, że dlaczego po prostu Kościół katolicki albo magisterium Kościoła nie wypowiada się na temat UFO. Ja może powiem taką bardzo prostą rzecz, że to jest tak samo jak z objawieniami. Kościół katolicki ma jedną zasadę. Kościół katolicki wypowiada, albo magisterium Kościoła katolickiego wypowiada się dopiero wtedy, kiedy dane objawienia się skończą. To był też bardzo duży problem przykładowo z Medjugorjem, bo Kościół katolicki do tej pory się aż tak definitywnie nie wypowiedział na temat tego, co się dzieje w Medjugorje. On powiedział, że no, żeby się wstrzymać od pewnych rzeczy, prawda? Ale to jest tak samo w przypadku UFO. Dopóki się pewne rzeczy nie zakończą, albo dopóki Kościół katolicki nie zostanie przyparty do muru, tak, że stanie wobec czegoś, no to się nie będzie na ten temat wypowiadał. To tak najczęściej tak wygląda w przypadku Kościoła katolickiego, no nie? To wiesz co, dobrze, to jest bardzo słuszna uwaga, dlatego że ja chciałem tutaj przytoczyć, wiesz co, dokument i to jest Guy Consom, jakieś tam włoskie nazwisko, ale mogę go zaraz znaleźć. Gdzie on był? Wiesz co, ja ci podeślę ten dokument, w którym ten Guy, pan z Watykanu
On jest rzecznikiem naukowców, którzy pracują w tym obserwatorium. I on wypuścił bardzo fajny, opublikował w 2005 roku, opublikował taki bardzo fajny dokument, w którym on opisuje, dlaczego Kościół zabrał się za to, i on bardzo wyraźnie tam stwierdza, że na razie wszystko to pozostaje science fiction. Na razie oni dociekają, nie wykluczają, że coś takiego jest możliwe, że to życie pozaziemskie istnieje, ale muszą to zbadać i dlatego zostało powołane drugie obserwatorium w Arizonie z teleskopem o nazwie, tam co ci mówiłem, Lucifer, później oni zmienili tą nazwę na Lucy, skrócili to, dlatego że kontrowersyjna nazwa, szczególnie jeśli chodzi o obserwatorium watykańskie, i oni powiedzieli, że oni obserwują to, ale sugerują, że zjawisko UFO jest nagminne. To nie jest coś takiego, co występuje lokalnie, tylko jest na pewno i występuje. I mało tego, to co Balducci powiedział, no my pozostajemy w kontaktach z tymi cywilizacjami lub cywilizacją pozaziemską, bo ja nie wiem, czy to jest liczba mnoga, czy pojedyncza. Tak? Sugeruje się, że takie kontakty były. Nie wiadomo, czy z jedną, czy z wieloma. Okay? I on tam bardzo wyraźnie mówi właśnie, tak jak ty powiedziałeś, że na razie jest to w stadium, po prostu to raczkuje. Oni obserwują, oni zdają sobie sprawę, że coś takiego jest jak najbardziej możliwe, ale no dobra, nie wypowiadają się jeszcze dlatego, że nie wiedzą. Spoko. Okej, ja to przyjmuję. Ja to przyjmuję, tylko że dla mnie przełomem, tak jak powiedziałem ci w naszej rozmowie prywatnej, dla mnie przełomem samo to, że Kościół zaczyna rozmawiać na ten temat i dopuszcza myśl, że coś takiego istnieje, to już jest dużo. No to oczywiście. To jest dużo i to mi sugeruje, że no to zmierza w jakimś kierunku, no ja uważam, że to zmierza w kierunku, Kościół to bada, dlatego, no wiadomo, no Kościół utrzymywał władzę przez ostatnie 2000 lat, no i dziwne by było, żeby nagle ją tak oddał, nie? No i ja przypuszczam, to są moje spekulacje, przypuszczam, że oni badają to pod kątem tego, czy jest to niebezpieczne dla nich, czy wszystkie doktryny kościelne, te chrześcijańskie nagle przestaną istnieć i będą musiały być zmienione, czy nie. I być może, chcą się w jakiś sposób zabezpieczyć. Czy tak jest, czy nie, no czas pokaże, nie? Samo to, że badają, to już jest dużo, naprawdę. No oczywiście. Samo to, że badają jest dużo i samo to, że drążą temat, to też stawia pod znakiem zapytania po prostu, co tak naprawdę w tym jest, prawda? Tak, ale samo to, że inwestują w to pieniądze, to oznacza, że coś w tym jest, nie? Oczywiście. Na zakończenie mam jedno jeszcze pytanie, takie może powiązane z Mormonami, a może nie, dlatego że ono dotyczy stanu Utah. Kiedyś jedna z osób, z naszych słuchaczy zadała mi pytanie na temat kwestii Skinwalker Ranch, prawda? To też jest akurat stan Utah i kwestia tego tematu, czy mógł się do tego tematu odnieść w sensie po prostu jako zjawiska UFO, czy nie? Wiesz co, no rozmawialiśmy na ten temat też prywatnie i ja jedyne co mogę powiedzieć, coś takiego występuje, to nie tylko tam. Są miejsca na Ziemi, w których te zjawiska są nagminne. Czy są one nawiedzone, czy odbywały się tam jakieś rytuały. Widzisz, legenda, jeśli chodzi o Skinwalker Ranch, mówi o tym, że w dawnych czasach lokalne plemię, które mieszkało, wezwało na pomoc jakiegoś demona, dlatego że było zagrożone najazdem innego plemienia. I od tego czasu następowały tego typu rzeczy, tego paranormalne rzeczy. I teraz tak, to jest jedna teoria, która jest trudna do udowodnienia, jednakże w momencie, kiedy rozmawia się z tamtymi rdzennymi mieszkańcami, oni milczą, ale oni w to wierzą. Druga teoria mówi o tym, że istnieje coś takiego jak te lean lane, czyli te linie energetyczne Ziemi i na przecięciu ich mogą występować pewne anomalia w zależności od natężenia tej energii. Te linie energetyczne, tam gdzie się przecinają, szczególnie jeżeli przecinają się nie tylko dwie, ale wiele z nich, ten punkt, ten węzeł jest wzmocniony na tyle, że może w pewnych okolicznościach otwierać portale do innych wymiarów. Okay? Kolejna to jest teoria.
Okay? To jest teoria, nie? No i poza tym, to tak jak już wspomniałem, może być teoria, która mówi o jakichś rytuałach, które miały miejsce i też otworzony został sztucznie jakiś portal międzywymiarowy, który później z niewiadomych przyczyn nie został zamknięty. Albo zabrakło siły, albo zabrakło energii na to, żeby to zrobić, albo ktoś nie był w stanie tego zrobić. I teraz tak, jeśli chodzi o Skinwalker Ranch, tam z tego co wiem, to teraz jest już kilka sezonów na Netflixie, tylko to jest dostępne w USA, nawet w Anglii nie jest to dostępne. I są tam pewne odcinki, które to omawiają. Ja powiem szczerze, ja tego nie oglądałem, bo ja to znam troszeczkę z innej strony. Dla mnie te filmy, które wychodzą, no to wiadomo, nie, jeżeli masz pewną historię, dodasz fajną muzykę, fajną narrację, no to masz dramatyczny film albo operę mydlaną i możesz na tym robić pieniądze. Niemniej jednak są świadkowie, i to wiarygodni świadkowie, którzy mówią, że oni naprawdę widzieli coś i po prostu jest to miejsce, które no nie do końca nadaje się do zamieszkania, ale sprzęt, który tam używano, ponownie w Netflixie, na tym filmie w Netflixie może być przedstawione coś innego, jednakże z tego, co ja badałem ten temat, sprzęt, który tam używano, po prostu przestał działać. I nie można było zarejestrować na przykład wideo, nie można było zarejestrować dźwięków, nie można było zarejestrować innych rzeczy, które miały tam miejsce, które mogłyby wskazywać na przykład jakieś budowanie się promieniowania jakiegoś, które mogłoby świadczyć albo o otwieraniu się portali, albo o jakichś innych anomaliach, które tam występują. No to wiesz, to jest tylko tyle, co ja mógłbym powiedzieć na ten temat. Nie? Ale to i tak dużo. Ale to i tak dużo. Cieszę się, Sławomirze, że dotarłeś do naszego kanału, na pewno dużo wniosłeś, te informacje były bardzo ciekawe, za co jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że słuchacze też to przynajmniej powiedzą, odezwą się w komentarzach, jak może mają jakieś inne kwestie na ten temat. Cieszę się, myślę, że ogólnie jeszcze nie raz się spotkamy, bo tematów jest wiele. Też tak myślę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i no naprawdę dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich widzów i do następnego razu.